No ale jak ktoś ma sad z jabłkami, a w środku ule, no to chyba pewne, że ma miód jabłkowy. No widzisz, właśnie o to chodzi, że nie pewne, bo nie ma miodu jabłkowego, ewentualnie jabłoniowy, ale to jest tak, że, słuchaj, już ci tłumaczę, o co chodzi. Pszczoła lata od ula, tu gdzie stoi ul, mniej więcej 2 km, tak dookoła, nie? I jeżeli obliczymy sobie jakby ten teren, 1256 hektarów. Nie ma sadu, który by zajmował 1200 hektarów po prostu, żeby one mogły zbierać tylko z tych jabłoni, tak? Poza tym, w sadach bardzo często jest trawa, tak? I w momencie, kiedy kwitną drzewka owocowe, to bardzo często jest też mniszek na przykład, inne chwasty, tak? Bo w tych międzyrzędziach tego się nie tępi, nie? Przy drzewkach jest tam, wiesz, nie? Więc nawet jeżeli ktoś ma sad, niech będzie 5 hektarów, no to 5 hektarów kontra 1256 hektarów oznacza tyle, że oprócz tego sadu, to pszczoła ma jeszcze całą masę terenu do oblatywania, gdzie są różnego rodzaju drzewka, krzaki, krzewy, kwiatki, chwasty, po prostu wszystko. I zdarzają się oczywiście sytuacje, gdzie ktoś sprzedaje miód jabłoniowy, bo przywiózł ulę pod sad i jemu się wydaje. Natomiast to jest tak, słuchaj, że u nas w Polsce obowiązują nas przepisy konkretne, które mówią o odmianowości miodu i taka odmianowość miodu, kiedy ty mówisz, że masz miód jabłoniowy, no wymagałaby tego, żeby przeprowadzić analizę pyłkową takiego miodu. To jest takie badanie mikroskopowe, gdzie po prostu sprawdza się w miodzie, bo w miodzie też występują pyłki. Pomimo tego, że ich nie widać, bo one są mikroskopijne, tak? Nie widać ich, to pod mikroskopem je widać. I można stwierdzić właśnie, jakie są pyłki w miodzie, ile którego jest dużo, którego jest mało, którego jest najwięcej i tak dalej. I taka analiza pyłkowa może nam określić właśnie, że na przykład pyłków właśnie z jabłoni będzie bardzo dużo, będzie w przewadze i tak dalej, nie? Że nektaru będzie w przewadze i wtedy można uznać miód za jabłoniowy. Niestety bardzo często jest tak, że pszczelarze właśnie, no niestety określają odmianowości tak jak ty, wydaje mi się, i jest to błędne i nie popierają tego żadnym papierem. Oczywiście, wiesz, papier przyjmie wszystko. Ludzie kupują, są zachwyceni, miód jabłoniowy, super fajnie, kupiłem miód, którego nikt inny nie ma i tak dalej. Natomiast jeżeli pszczelarz będzie miał kontrolę, na przykład z Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych i oni sobie zrobią analizę pyłkową i wyjdzie, że tam to nie jest miód jabłoniowy, no to będzie kara i to parę tysięcy złotych jest za to.